Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się na mapie Glen Leden. Twórcą mapy jest Cavalier Roy, a w nawiasie Monkey Show Modding. Nie wiem, czy to jakaś grupa jest, czy tak się on teraz będzie nazywał, ten twórca. W każdym razie tak jest zapisane. Rozmiar mapy 699,82 GB. Data wydania 15 czerwiec 2026 rok. Na wszystkie platformy. Z mapą ściąga się 5 modów, także będziemy mogli sobie tutaj wykorzystać te mody również na innych mapach, jeśli przyjdzie taka sposobność. Mapa prezentuje się w ten sposób. Dość duża, jest obszerna. No i kolorowo przede wszystkim. Jeśli chodzi o rodzaje roślin, to standardowe, nie ma dodatkowych upraw, to sobie już przełączymy. No i przejdziemy sobie do tematu posiadania ziem na poziomie łatwym. Na poziomie łatwym zaczynamy tutaj od terenu 26, 183 tysiące, 3,5 hektary. Jeśli chodzi o teren 31, to jest 111 tysięcy, 1,85 hektara. Tutaj mamy teren 33,204 hektara za 122. Tutaj mamy teren 34,219 hektara za 131. Tutaj 101,21 hektara za 72 tysiące. No i farma, na którym się znajduje, to jest 183 tysiące. Mamy 2 pastwiska, no i farmę, na której mamy sprzęt oraz rzeczy, które nam będą potrzebne do uprawy i prowadzenia farmy. Na mapie znajduje się kilka innych farm. Także pojedziemy sobie je zakupić, zobaczymy jak one wyglądają. No i jeśli chodzi o ceny pozostałych terenów, właśnie teraz się rozglądam, gdzie tu znaleźć takie najmniejsze poletko. 1,8 hektara za 108. Czy jest mniejsze? Nie wiem, takiego otusem. Oczopląsu zostaje. Niecały hektar za 57 tysięcy, czyli wychodzi jakieś 60 tysięcy za hektar. Największe, ciężko mi też będzie stwierdzić, które będzie największe, może to 5,13 hektara za 307, 5,7 za 346, 5,7 za 341, myślę, że to taka standardowa 5,7 będzie chyba największe. Tereny leśne również dostępne, tutaj jest 6,3 hektara za 380, 384 hektara za 230, tu mniejsze kawałki po łacie drzew, 1,38 82 tysiące, 0,7 45 tysięcy, no i tak dalej. Tereny z łąkami 1,9 hektara za 115, 2,45 za 146 tysięcy, także tak to się mniej więcej przedstawia. 2,7 za 161 tysięcy. Takie ceny. Wszystkich terenów nie da się kupić, jak widać tu są jaśniejsze tereny, gdzie są właśnie domy, tego się nie da kupić. No szkoda, bo można było sobie to wykorzystać na swój sposób. Tereny, gdzie są fabryki, chyba też nie, chociaż przy zakupie fabryki zobaczymy, czy będziemy posiadać teren. No ale to jak pojedziemy, to się zobaczy. Kalendarz się przedstawia tak. Jest to kalendarz wykorzystany od twórczyni Missy B, także ona jest pomysłodawcą. Jeśli chodzi o zwierzęta na poziomie łatwym, mamy dużą owczarnię, no i dużą oborę dla krów. Kontrakty dostępne. Jeśli chodzi o fabryki, to w posiadanych mamy już fabrykę, która, jak widzicie, dość sporo rzeczy produkuje. Wygląda jak biogazownia, także będziemy mogli sobie tutaj porobić sobie rzeczy. Chyba to jest jedno z modów, których między innymi ściągamy. Także tu jest jedna receptura, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, także 27 linii produkcyjnych. No sporo, jak na posiadane. No i tu jeszcze oprócz tego mamy jeszcze fabryki, które sobie musimy odwiedzić i sprawdzić, co one mają, bo niektóre mają dodane pewne ułatwienie bądź dodatkowy materiał do wykorzystania. 25 znajdziek, także to też będziemy mogli sobie poszukać. Dobra, a więc tak,
Pam, param, pam, pam. Jedziemy zobaczyć co i jak. Znajdujemy się na sklepie. Na sklepie mamy miejsce, gdzie się resetuje. Mamy warsztat, także to jest tutaj niedaleko. A po drugiej stronie drogi mamy sklep, gdzie jest skup. Także tak to się przedstawia. No, skup będzie z drugiej strony budynku. No i za sklepem, właśnie za budynkiem, jest farma, od której zaczynamy, także już się tam przedostaniemy. Żywe płoty są od Aliens Gym. Je można usunąć poprzez ścięcie pachołka. Już to wcześniej pokazywałem, także w środku są takie pięki, które można sobie wyciąć. Nie wiem, czy tutaj akurat będzie w obrębie tego skupu, ale na pewno będzie gdzieś tutaj, jak przejdziemy się na farmę. O, tu jest słupek, można go wyciąć i ten element po prostu zniknie, jeśli jest potrzebne do wykorzystania. Na przykład jakiś przejazd czy coś, także można właśnie w ten sposób. No, ciekawy pomysł. Taki patencik fajnie zrobiony, został wymyślony właśnie przez twórcę Aliens Gym, więc został zapożyczony sobie od tego twórcy do tej mapy. I zaczynając tu od obory, pomieścimy 2120 krów tutaj. No to będzie tutaj co robić, naprawdę. Tu mamy magazynek 250, paliwko jest i silos 800. Tu mamy obornik, mamy również robota do działania, do karmienia właśnie zwierząt, krówek. Tutaj mamy owczarnię lub kozy. I tu widać, że pomieścimy 300 sztuk zwierząt, więc no też sporo. Tylko się zastanawiam, czemu nie mogę tutaj tego tworzyć. O, jest. Może nie byłem zbyt blisko. Także kozy bądź owce. Chyba, że to tylko będzie dedykowane owcom, ale nie powinno być tylko owcom dedykowane, więc sobie tutaj zaraz sprawdzę, gdzie tu jest. O, i sprawdzimy, co możemy tutaj mieć. Piszę owce, ale kozy chyba też można kupić. Można kupić kozy, także nie ma problemu. Tutaj mamy zbieranie kamieni, mamy pług. Tutaj mamy siewnik, mamy kultywator. Deutschfara mamy, spanie. Można się przebrać. Tu jest ta produkcja, o której wcześniej już wspominałem. Od razu lista wyskoczyła, jak widać. Także tutaj jest centrum dowodzenia. No i co tu jeszcze jest? W tym miejscu coś jest. No i tu jest jeszcze rozrzutnik do wapna. W tym miejscu widać sprzęt do trawy, czyli zgrabiarka, przetrząsarka, kosiarka. Tu mamy harwester, mamy przyczepę, mamy header, a w tym miejscu mamy prasę, owijarkę, no i traktor. Drugi John Deere. Dobra, ja sobie wsiadam do Deutschfara. Sobie Deutschfarem zrobimy wycieczkę wokół mapy. Dobra, teraz nie wiem, czy ja dobrze jadę tędy, ale chyba nie. Bo mi się wydaje, że ja powinienem chyba inną stroną. Nie wiem, czy ja tutaj będę mógł się przedostać. Raczej nie. Czyli wychodzi na to, że będę musiał przejechać przez farmę. Aha, no i jeszcze mamy, zapomniałem dodać, patrzyłem na to. Tu mamy na wapno, nawóz stały, zbiornik, a w tym miejscu możemy sobie zakupić i przechować płyny. Herbicyd, płynny nawóz, także te dwa zbiorniki mamy też również do naszej dyspozycji na tej farmie. Dobra. Aha, tu jeszcze mamy jeszcze jeden. Też jest tak komponowany, że się zlał mi z silosem nasiona, pasza mineralna, także możemy sobie zakupić i przechować. Dobra. To więc śmigamy sobie dalej, czyli pojedziemy sobie teraz w stronę miasta, głównej ulicy i później pojedziemy dalej. Dobra, tutaj i pojedziemy a na południe sobie pojedziemy, czemu nie? Już tędy jadę, to sobie pojedziemy bardziej na południe.
Także klimat bardzo brytyjski. A jak brytyjski, to przydałoby się jeździć po lewej stronie, żeby nie uderzyć w jakiś samochód nadjeżdżający. O, proszę. No i zbliżamy się do pierwszej produkcji, którą odwiedzimy. To jest właśnie przetwórnia Winogron. Zobaczymy, ile kosztuje. Pieniążki już wpadły, więc można szaleć. 252 000 i widzę, że będzie to już z terenem. Tu mamy recepturę jedną, drugą i zobaczmy na mapę, bo teren też będzie należał do nas. Super. Także kupujemy produkcję z terenem. Będziemy mogli sobie tutaj coś udekorować, jeśli przyjdzie taka potrzeba. Także bardzo ciekawy pomysł. Po przeciwnej stronie mamy tutaj zakład krawiecki. 250 000. Receptura i zrobione. Za zakładem krawieckim, jak widać, jest stacja paliw. Tu sobie zatankujemy sprzęt po drodze. I następnym punktem jest kolejna produkcja, którą właśnie minąłem. Muszę znowu się cofnąć. Tutaj jest zrzut towaru, a tu mamy centrum operacyjne. 344 000, jak widać, znowu dziwna kwota, więc to będzie z terenem i chyba już zostanie tak przy każdym zakupie tutaj, więc nie będę się już powtarzał. No i tu szybciutko patrzymy na receptury, także możecie sobie sprawdzić, czy są podrasowane, czy standardowe. To już Wy sobie ocenicie na swój sposób, na swoje oko. Dobra. I jedziemy dalej na południe. Mapa wygląda dość przyjemnie, jeśli chodzi o światło, cienie i kolory w należytym porządku. Ładnie się to wszystko komponuje. Widać, że mapa jest przemyślana, dobrze zrobiona jest. Dobra, tutaj mamy, co na minimapie widnieje jako skup, a tak naprawdę to może być skup i może być fabryka. Przędzalnia 190 000. No i tutaj mamy dwie linie produkcyjne. Dobra. Przędzalnia załatwiona. Teraz tu przydałoby się zjechać. Czy uda się wyrobić? Jest. No i tutaj mamy kolejną farmę. Jedna z wielu, bo można to tak określić, że jest tu wiele farm, bo myślę, że powyżej 5 to już można nazwać wiele farm. 6 graczy może grać, także jeśli jest więcej niż 6, to dla mnie już jest wiele. Dobra, zakupimy sobie ten teren, tą farmę, zobaczymy, ile kosztuje. Sektor 119, 203 000 i źle nacisnąłem. Kup. Dobra. Teraz muszę traktor znaleźć. Jest. Co my tu mamy? Wsiąść do traktora. Mamy zwierzęta. Tu będą kury. Dobrze mówię? Dobrze. 584 sztuki kur tutaj się pomieści. Tu mamy kolejne pastwisko z oborą. Wygląda mi to na krówki, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest zmodyfikowane. Zaraz tylko znajdę. Gdzie tu jest? A, tu jest. Ok, ja muszę się wrócić. Czyli to nie jest przejazdowa brama i nie otwiera się ze środka, tylko z miejsca przycisku. Dobra, teraz otwórz. A, tutaj otwórz drzwi. Ok. Widzę, przemyślane jest to, więc domyślam się, że to będzie twórczyni, będzie Missy B, bo ona bardzo dobrze robi młode świnki. Dobra, mamy tutaj świnki. Jestem na 99%, że to jest od Missy B, to pastwisko dla świnek, ten chlewik.
Dobra, MissB robi dobre rzeczy, także jeśli chcecie sobie sprawdzić, to możecie wejść sobie na ModHub, wpisać sobie MissB i zobaczycie, jakie ona ma tam swoją twórczość na ModHubie. 800 silos, tu znowu podobny hangar do trzymania sprzętu, tu mamy magazynek, tutaj 250, tu mamy do przechowywania to samo co wcześniej na płyny i na suche, tutaj mamy akurat na płyny, tu na suche jest, także to będzie się, myślę, powtarzało na każdej farmie, ze względu na to, że to jest to bardzo przydatne i potrzebne do prowadzenia farm, utrzymuje taki porządek i harmonię, moim zdaniem, na gospodarstwie, jeśli się ma takie właśnie rzeczy, chyba że ktoś lubi przebywać na paletach, to jest inny już temat. Tu mamy pastwisko dla krówek, 125 sztuk sobie pomieścimy. Fajnie też to się przedstawia. No i tutaj na okopowe te rośliny, także wszystkiego po trochu. Farma taka dość nawet zorganizowana. Tu mamy nawet pryzmę dość sporych rozmiarów, więc kiszonki sporo zmieścimy. No i szkoda, że nie są pokazywane też na maksymalną ilość, ile można przechować tu w tej pryzmie. Teraz muszę sprawdzić. O, tu jest. Koniki 16, czyli mamy jeszcze dodatkowo konie tu, no i tu zbiornik na nasiona i paszę mineralną i paliwko. Dobra, tak się przedstawia druga po pierwszej farmie. Tu jeszcze mamy pastwisko, zobaczymy co tutaj jest. Owce bądź kozy 564 sztuki. No to sporo. Czyli mamy świnki, owce, krowy i koniki. No to tutaj jest taka bardziej już, że tak powiem, wypasiona ta farma. Niczego sobie. Duży wybór jest. Tutaj widać płot, bo jest to do pastwiska. Ale ten żywy płot można jeszcze, tak jak to mówiłem, przyciąć, bo są tutaj te słupki widać. Żeby ktoś sobie nie pomyślał, o tutaj widać słupki, ten słupek wytniecie, to pojawi się samo ogrodzenie od pastwiska tylko. Dobra, śmigamy na kolejny teren. Także jedziemy. Musimy dojechać do głównej drogi i zjechać bardziej na południe. Muszę się pilnować tu przy tych żywopłotach, żeby równo jechać, bo wystarczy lekko kierownicą zjechać i traktor podskoczy. Niestety. Dobra, zjeżdżając tu do dołu, zbliżamy do samego dołu tutaj na południe. Mamy tu tartak, więc fajne miejsce, bo między tymi lasami, także daleko nie trzeba jeździć drzewem. Można sobie kupić tutaj teren leśny przy tym tartaku. Nie lubię tego modu. 213 000 z terenem za tartak. Tutaj receptura jedna, druga, trzecia. Ponieważ tu w tym samym miejscu można zaświecić światło i to koliguje czasami i ja się, może ktoś i z Was też się irytuje właśnie w tej kwestii. Tu mamy biomasę i co jeszcze? No nic, to biomasa jest i mamy zaraz biomasa. Zaraz sprawdzę, bo mi tu widnieje, że to jest zaraz, aha, tutaj jest jeszcze cementownia, ok, bo to jest biomasa, właśnie, coś mi czekowało, bo tutaj widnieje tartak, ale poza tartakiem jest jeszcze cementownia. Tylko muszę znaleźć ten trigger. Te triggery to są w tak różnych miejscach, no właśnie. I tu jest na swoje miejsce, bo ostatnio na mapie patrzyłem, był w innym miejscu, był ten Felsbrunn. 370 000. 3 receptury. Właśnie, na Felsbrunn było w innym miejscu ten trigger, bo szukałem go przy tych sodach, a jego tam nie było. No, tam była infrastruktura bardziej rozwinięta, więcej budynków do wykorzystania i można było to przypisać właśnie, że biurowiec czy centrum dowodzenia może być w innym budynku. No tutaj tego nie ma, więc no jest przy schodach. Dobra, jedziemy dalej. Teraz pojedziemy sobie na wschód, zobaczyć tamte tereny, jak się przedstawiają. Także jest taka pora, widać,
lekko zamglone, ale nie przeszkadza, żeby patrzeć tam na horyzont, jak wygląda, jak się prezentuje. Teren widać ma pagórki, więc tutaj trzeba będzie sobie wziąć pod uwagę moc sprzętu, którym będziemy się poruszać, przemieszczać, pracować, więc w zależności jaki teren będziemy mieć, do tego sobie dostosujemy traktor odpowiedni, żeby nie było problemu. Dobra, dojechaliśmy do kolejnej produkcji. Tutaj mamy produkcja, zakład mleczarski w Zielonce. No to już to tak samo, bo to powinien być zakład mleczarski i nazwa angielska, tak? 225 000 za zakład mleczarski. No i co tutaj mamy? Zaraz to zobaczymy. To jest jedna receptura, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, 11. O, to jest dodatkowo i to jest dodatkowo. Także mamy tutaj dwie produkcje dodatkowe. Ok. No czasami niektórym autorom się nie chce tutaj zmieniać tych szyldów, co może być takim dyskomfortem podczas grania, bo klimat jest brytyjski, a odczuwamy, jakbyśmy byli teraz, chyba że nasi otworzyli sklep tutaj, no ale pisze w Zielonce, no to wiadomo, o co chodzi. Mamy kolejną farmę, już sobie teren zakupuję. Gdzie to mamy? 116, 202 000, no i dużo pojawiło się znaczników, między innymi tutaj mamy spanie, przebranie, tutaj mamy kury i mamy 566 kur, żeby się tutaj zmieściło w tej zagrodzie. Sporo. Silos jaki? 800. Dobra. Oprócz kur widać, że jest obora jeszcze. Magazynek 250. Standardowo ten zbiornik na suche, na mokre jest. O, tam jest pastwisko. Muszę tam podjechać, zobaczyć, co jest. Ok. 540 owiec bądź kóz. No i obora jeszcze. Zobaczymy, ile tutaj krówek się pomieści. 431 sztuk krówek tutaj zmieścimy, także widać, że też to jest mod robione. W środku ma rozbudowaną infrastrukturę z dojeniem i fajnie to też wygląda. Także budynek dość sporawy, bo aż tutaj sięga. No i z pastwiskiem przede wszystkim jest, także taki dość ciekawy, jak już wcześniej mówiłem. Dobra, wracamy do głównej ulicy i jedziemy dalej. Dobra, bo tutaj niedaleko mamy kolejną fabrykę. Jest to piekarnia w tym miejscu. Hop, siup i już patrzymy. 70 000 za piekarnię. No i tu mamy rozbudowaną, widzę, linię produkcyjną, zaczynając od croissanta, czyli brioche. Tutaj mamy chlebuś, jeden, drugi tort, jeden, drugi tort. Później mamy ciasteczka, mamy ciasto, później mamy pączki, później mamy naleśniki, pizzę, kanapki, wafle i tyle. Także fajnie, że są jakieś dodatkowe linie produkcyjne. To mi się podoba też, jak ktoś tam twórca od siebie dorzuci coś dodatkowego, coś tam ekstra, żeby się troszeczkę wyróżniało. To tak widzę, że ta mapa jest takie pół na pół, bo dodane są takie właśnie elementy jak nie wiem jak to ekstra produkcje, ale na przykład te nazwy na tych produkcjach to szyldy zostają takie z innych map wzięte i nazwy niezmienione.
240 tysięcy i mamy tutaj cukrownię, jak widać, 3 receptury. Tu z tego widać, że jeszcze wychodzi, oprócz tego mamy drożdże jako z produkcji, jako 2 produkty dostajemy, cukier i drożdże. Ciekawe. Pierwszy raz takie coś. No, pierwszy raz. No, wcześniej nie widziałem, żeby z cukrem był coś jeszcze, jakiś produkt. No ale fajnie. Dobra, jedziemy do kolejnego miejsca. Jak widać, duże budynki stoją, więc mniej więcej już wiadomo, co to może być. Tu jest droga. No i tutaj mamy pierwszy budynek. Fabryka płatków. Tak? Tak, 256 tysięcy. I mamy recepturę jedną, drugą, trzecią, czwartą. Dobra. Stąd teraz do kolejnej fabryki. Kolejna fabryka to już tam było widać szyld, że jest to olejarnia. I jak się tam wjeżdżamy do... okej, dobra. Bo już się rozpędziłem. To jest to w ten sposób zrobione. O, tu mamy olejarnię. Dobra, bo już się rozpędziłem, że chciałem za mapę wyjechać. 250 tysięcy. Już tak odruchowo widzę budynek, to chcę tam do niego podjechać, a on już jest poza mapą. Także tu mamy dodatkowo, oprócz standardowego, mamy soję, olej sojowy. Aj kurde, podeszli mi od tyłu. No, załatwili mnie. 2 takie budynki poza mapą dali, ale fajne zakończenie. Lubię takie zakończenia, że dobra, jadę tam i nie mogę. Uwielbiam takie zakończenia. I to właśnie daje taki efekt, że no, człowiekowi miło właśnie nawet na obrzeżach mapy się poruszać, bo czuje się taki zaskoczony. O, mile. Dobra. A jak są mapy takie ucięte, no to wiadomo, nie? O, już widać, już jestem na brzegu mapy, nie? Takie płaskoziemie. Dobra, ja się zastanawiam, czy ja dobrze pojechałem, tylko sobie sprawdzę na mapie, a od razu Wam przynajmniej Wam powiem, co zrobiliśmy. Czyli co, pojawiliśmy się na sklepie, zrobiliśmy sobie skup, jechaliśmy sobie, podeszliśmy sobie zrobić farmę, no i później zjechaliśmy tu, na dół, te produkcje zrobiliśmy sobie, tu farmę zrobiliśmy, tu produkcję, później tą farmę, te produkcje i ominąłem, widzę tą, nie, cukrownię zrobiłem, zarządzaj, a ona jest bez terenu? O, to ciekawe. Bo teren powinien być podświetlony. Mi się wydawało, że kupowałem z terenem. Dobra, dobrze jadę. Chyba, że jest jakiś, nie wiem, problem, bug albo coś, że to nie podświetliło. Albo zostało to pominięte. Fajne trendy pomiędzy polami. Także te gruntowe drogi też ładnie się prezentują. W ogóle tutaj nawet dość ładne widoki są. No jeśli ktoś lubi takie brytyjskie klimaty, to nawet tutaj jest czysto, schludnie na tej mapie, więc z czystym sumieniem mogę polecić sobie tą mapę do sprawdzenia, czy będziecie się dobrze czuli grając na niej. A my zbliżamy się już powolutku do kolejnej farmy. Także tutaj skręcamy w lewo. Mamy kolejną farmę. Taki mały labirynt, żeby tu dojechać. Ale już finalnie jesteśmy na miejscu. 112, za ten teren zapłacimy 215 tysięcy. No i wiadomo, jest dużo, czyli standardowo to te silosy, zbiorniki na te rzeczy są. O, tu nie ma. Gdzie jest tutaj trigger od tego? Tam chyba będzie. A nie chce mi się chodzić, wolę sobie podjechać. Jest tutaj. Dobra, i tutaj mamy pastwisko. 411 krów pomieścimy. Tutaj mamy kury. 713 sztuk pomieścimy. No i
Mamy zbiorniki na nasiona, tutaj na nawóz, chyba tam wilgotny, a drugi suchy, wilgotny, suchy i mokry. O, tu mamy dom rolnika, tu mamy świnki. Te świnki tak zbyt blisko tego domu rolnika to będzie trochę. 3144 sztuki. To zapach naprawdę będzie dość przyjemny. Ktoś lubi naprawdę świnki i zapach ze świnek. No zazwyczaj jak ktoś ma farmę, to tak na uboczu te świnki są, nie są aż tak bardzo przy domku. No ale każdy ma tam swoje zainteresowania. No i tutaj mamy magazynek, 250 sztuk, jak widać pomieścimy. Dobra, możemy jechać do góry. Mam nadzieję, że tą drogą... Nie, muszę się wrócić i... Nie, dobrze jadę tu do góry, bo tam są wjazdy na pola tylko. Nie przejechałbym, chyba żeby po polu przejechać, ale później byłby problem się przedostać przez ten żywopłot, bo już wam pokażę, tu nie ma przejazdu na kolizję. No, także dlatego są te pachołki w środku, to co widać od góry i tak jak mówiłem wcześniej, piła, wyciąć to, segment wycinacie jeden, nie cały, tylko właśnie takimi elementami od pachołka do pachołka się usuwa żywopłot. Dobra, tu w tym miejscu mamy kolejną fabrykę, która jest po lewej stronie. Jest to biogazownia, jak widać po budynkach. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje. $318 000, niecałe 319. No i tu receptura jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Po drugiej stronie drogi mamy skup w postaci właśnie marketu farmerskiego. Dobra, ja teraz muszę zerknąć, którą drogą jechać, żeby się nie wpakować. Dobra, to ja muszę przez ten przejechać, przez biogazownię. To sobie pojedziemy tu, zobaczymy co jest z tyłu za biogazownią, bo widzę jest wiata na przeładowanie sprzętu, pryzma jedna. No i tutaj tą drogą muszę jechać do kolejnej farmy, która to już będzie. Pierwsza główna, druga, trzecia, czwarta, już będzie piąta farma. Chyba za chwilę to policzymy, to sprawdzę. Ok, teraz tu. Też ładne widoki w tle. To tło jest też ciekawe, nie? Niczego sobie. Fajnie to wygląda, to tło. Ta farma jest całkowicie na uboczu, jak widać w kwadracie. Takim, no, kwadracie, no, na rogu właśnie kwadrat. Ale widoki, no, przednie. Powiem wam, no, bardzo fajny pomysł na te obrzeża tutaj są, tej mapy. 116 000. Tyle musimy dać za tą farmę. No i tu tak samo te zbiorniki, to już nie będę o nich mówił. Tutaj mamy 578 krówek pomieścimy. Także no, jak na taką farmę, to powiem wam sporo. Też fajny budynek zrobiony. Pewnie misji B. Twórczości. Dobra, tutaj widzę pastwisko, ale chyba jest do tego, do tej obory. Mamy 250 magazynek. Oprócz tego tu widzę, mamy chyba kolejne zwierzęta. Mamy paliwko, nie, to jest ten, no, szopa tylko. Domek rolnika, aha, nie ma więcej. To tylko takie na krówki, nic więcej. Mniejsze gospodarstwo tutaj mamy do dyspozycji, no ale wiadomo, obrzeża mapy to dużo tutaj nie pozdziałamy. Dobra, teraz musimy się wrócić do rozgałęzienia jeszcze.
Raz zerkniemy sobie na obrzeża. Kurde, fajnie to wygląda, naprawdę. Nie tu, miałem jeszcze zjechać niżej. W tle jeszcze takie ruiny jakiegoś zamka. Nie no, naprawdę robią na mnie wrażenie te obrzeża. Mega. Jejku, to niebo dynamiczne, nie wiem, no cały czas mnie potrafi no podoba mi się to, no. Nie wiem jak to określić. Już od jakiegoś czasu robię te mapy, przeglądam wszystkie mapy, opowiadam o nich, no ale to niebo to zawsze, czy to jest łąka, czy to jest już uprawa taka do zbioru, no mega się to wygląda. Jak te chmury się przesuwają. Dobra, czy uda mi się tutaj dojechać? Uda mi się, bo w tym kierunku mamy kolejną farmę do zwiedzenia, również jest na obrzeżach, więc może nie być taka rozbudowana, ciekawa. Mam nadzieję, że... Nie, to nie jest farma, dobra. To jest handlarz zwierzętami. Także tu sobie możemy przyjechać kupić zwierzęta. Dobra, pomyliło mi się. Jest tak rozbudowano tutaj ten handlarz zwierzętami, że wow. Muszę uważać, żeby nie wyjechać z mapy, tak jak na dole było. Mamy pobór obornika, gnojowicy również do dyspozycji naszej. No, obszar jest dość spory jak na handlarza zwierzętami. No nie jest to takie oczywiste. Niektóre mapy mają naprawdę ograniczony teren, jeśli chodzi o to. A tutaj widać, że jest tutaj no, w pełni fajnie wykorzystane. Podoba mi się to. Dobra, także handlarz zwierzętami odhaczony. To jedziemy dalej. Myślę, że chyba będę musiał dojechać do tego rozgałęzienia ciekawego. W bardzo ciekawym kształcie na minimapie ono się prezentuje. Dobra, zerkniemy. Dobra, to teraz musimy w prawo dojechać tu, bo tu mamy zrobione. Czyli tak, od dołu przejechaliśmy sobie tutaj, zrobiliśmy tą farmę. Stąd tu kolejną farmę, czyli ile? Raz, dwa, 3, 4, 5 farm. Ok, to 5 farm. Było 6, bo myślałem, że to jest ta 6, ale to jest 5 farm. Dobra. Ok, to jedziemy dalej. Już sobie dojedziemy tutaj do głównej drogi i będzie, myślę, łatwiej się przemieszczać już. Dużo nie zostało, tam chyba tylko kilka produkcji jeszcze do odwiedzenia mamy i będziemy kończyć odcineczek. No, nawet tutaj jest dość sporowa ta górka. Tu z pełnym załadunkiem będzie problem podjechać. Coś jak na Hutan Pontai, tam też do tej farmy było naprawdę słabawo wyjechać. Nawet niektóre ciągniki na pusto same miały problem podjechać. Dobra, teraz tu będziemy mieć kolejną produkcję. Wygląda to na młyn zbożowy. $299. No i tu oprócz standardowego będziemy mieli coś jeszcze. Także tu są standardowe, a na końcu będzie soja jeszcze, ok. Będziemy mogli sobie tutaj przetworzyć soję na mąkę, co nie jest to takie oczywiste, nie jest to na każdej mapie. No bo tak szczerze wam powiem, kurczę, ostatnio się zastanawiałem, jak sobie przetworzyć soję czy rzepak, jeśli nie ma olejarni. I no mało jest tych opcji, więc tu to mi się to właśnie podoba, że jest możliwość przerobienia to na mąkę. Chociaż. Dobra, i kolejny i chyba ostatni punkt to jest tutaj. Domyślam się, że to jest cieśla. 314 000 mebelki. Dobra, zerknijmy sobie, jak tu wygląda sprawa z dostępnej. No to czyli wszystkie produkcje zostały zakupione. I jeszcze zapomniałem dodać, że pod ściągnięciem właśnie mapy, to możecie sobie sprawdzić, czy są jakieś dodatkowe mapy od twórcy. Mamy produkt do przewozu metanu i różnych innych jeszcze. Także są powiększone te zbiorniki o metan tutaj
plus coś jeszcze. Także bardzo miło, że jest coś takiego. No a mapa z góry przedstawia się tak. Ta farma, od której zaczęliśmy, no i miasteczko, gdzie jest sklep, zabudowania. No, czysto, schludnie, poukładane ładnie. Myślę, że jest naprawdę ciekawą propozycją, żeby sobie sprawdzić i pograć sobie. Tak jak mówię, zawsze powtarzam, sprawdzić, czy czuje się ten vibe. Jeśli tak, to jak najbardziej pograć sobie kilka tam tych godzin, spędzić na tym, bo jest naprawdę przyjemna ta mapa. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki Wam serdeczne za łapeczki, za lajki, za subskrypcje. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to zapraszam bardzo. Będzie mi miło. No i co, z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was gorąco, no i widzimy się w następnym materiale już niebawem. Na razie, cześć.